Witam wszystkich serdecznie w moich skromnych progach. Dzisiaj odcinek wyjątkowy. Będzie to pierwsza część szykowania następcy dobrze znanej większości z Was Yamaha MT-07. Projekt możemy więc sobie roboczo nazwać Czarna Perła 2.0. Żeby mieć taką możliwość, musiałem odkładać dość długo i ze względów finansowych nie mogło się obejść bez sprzedaży siódemki. Poszła w dobre ręce, gdzie miejmy nadzieję będzie początkiem pięknej przygody dla kolejnego motocyklisty. Oczywiście nie znaczy to, że materiałów z MT-07 już nigdy nie będzie. Nagrań z nią mam tyle, że mógłbym opublikować 2 lub 3 całe nowe sezony tylko z nią w roli głównej. Po klipie, który Wam wcześniej udostępniłem, myślałem, że odpowiedzi będą jednoznaczne, ale zgadywaliście przeróżne rzeczy. Sporo osób oczywiście dobrze rozpoznało bardzo charakterystyczny dźwięk 3 cylindrów i łącząc wątki z poprzednich filmów bez problemu wskazało prawidłowy model. Nie lubię zbędnego przeciągania, także przechodzimy prosto do rzeczy. Nowa Czarna Perła to Yamaha MT-09 w wersji SP. Może taka porozbierana Och, przepraszam, taka jestem. nie wygląda aktualnie najkorzystniej, ale jak zawsze kupiłem motocykl używany i szykuję go od podstaw. Wprowadzam sporo zmian i wydaje mi się, że wielu z Was chciałoby ten proces zobaczyć, dlatego postanowiłem go udokumentować. Efekt końcowy będzie z pewnością tego wart. Dlaczego MT-09? Nie jest to maszyna najszybsza ani idealna, ale MT-09 to jeden z najbardziej zabawowych golasów, na jakich w życiu jeździłem w tej półce cenowej. To jest taka siódemka na koksie. Wersja SP ma dodatkowo prawidłowo funkcjonujące zawieszenie, nie gumy od majtek bujające maszyną w zakrętach jak kutrem rybackim. Na tę chwilę i rolę miejskiej zabawki, jaką ma u mnie spełniać, to idealny wybór. Wersja produkowana do 2020 roku, a nie najnowsza, głównie ze względu na wygląd oraz częściowo również na brak dodatkowej, niepotrzebnej w moim przypadku elektroniki oraz cenę. Dlaczego nie MT-10, Super Duke czy jakiś inny najmocniejszy naked na rynku? Raz, że znowu cena, dwa, że MT-10 wersji SP również miałem u siebie przez jakiś czas i na tą chwilę dziewiątka jest dla mnie po prostu lepszym wyborem. Lżejsza, bardziej zwrotna, z dołu tak naprawdę niewiele słabsza. W tej chwili nie potrzebuję aż takiej mocy w golasie, ważniejszy jest dla mnie dół i poręczność. Poza tym zostawmy jakieś motocykle na kolejne odsłony Czarnej Perły. To tyle słowem wstępu, resztę opowiem Wam po drodze, bierzmy się do roboty. Podziękowania dla marki Neotools za dostarczenie wszystkich niezbędnych narzędzi do wykonania prac przy nowej maszynie. Kolejność czynności może wydawać się dość chaotyczna, ale w rzeczywistości jest zależna od tego, kiedy i jakie części mi przychodzą. Wszystko zamawiam sam z internetu i niestety nie mam wpływu na terminy dostaw. W każdym razie dla łatwości poruszania się po materiale dodam rozdziały oraz będę wyraźnie zaznaczał na filmie, czego dokładnie dotyczy każdy fragment. Motocykl kupiłem z bardzo syfiastymi tankpadami. Poprzedniemu właścicielowi odłaził zarówno ten centralny, jak i boczne. W wyniku tego zaniedbania pady nałapały pod spód pełno brudu. W połączeniu z nieudolną próbą podklejania rantów tankpadów, czym tylko popadnie, i umazaniu zbiornika, dało to troszkę obraz nędzy i rozpaczy. Kuło mnie to na tyle w oczy, że musiałem się tym zająć w pierwszej kolejności i pospieszyłem z tematem tak, że zapomniałem tego nagrać. W każdym razie najgłupszym pomysłem poprzedniego właściciela było podklejenie rantów klejem Superglue, który później był wystawiony na długotrwałe działanie promieni UV. Utwardził się do tego stopnia, że po dokładnym wyczyszczeniu resztek innych klejów i taśm i tak pozostały po nim trwałe i wypukłe ślady na lakierze. Nie pomogły żadne rozpuszczalniki ekstrakcyjne, alkohole izopropylowe, acetony, nawet śmierdzący Ulex, nic kompletnie nie zdziałał. Wtedy wpadłem na to, że może to być właśnie coś typu Superglue, czyli klej cyjanoakrylowy. Kupiłem 2 rozpuszczalniki do takich klejów. Ten Senus niestety w moim przypadku nie zrobił kompletnie nic, natomiast Patexem udało się to po kilku powtórzeniach wreszcie usunąć. Także taka ciekawostka dla Was, jak też kiedyś traficie agenta używającego ordynarnych klejów na lakierze pojazdu. Ważna rzecz przed eksperymentami, zawsze sprawdzamy najpierw taki środek w miejscu niewidocznym na naszym lakierze, żeby nie było później kuku, jak nam puści klar w miejscu docelowym. W każdym razie, po wyczyszczeniu wszystkiego, mogłem wreszcie przejść do naklejenia nowego tankpada centralnego. Ja wybrałem taki, który będzie mi pasował do bocznych stomp gripów, tych z kolei nie ma w naszym pięknym kraju i mają przyjść w późniejszym terminie. Samo naklejanie takich rzeczy jest dość proste. Dokładnie czyszczę i otuszczam powierzchnię, na którą będę przyklejać nowego pada, podgrzewam delikatnie klej, pozycjonuję pada i przyklejam w wybranym miejscu. Dokładnie i mocno dociskam pada, zwracając szczególną uwagę na dobre przyleganie rantów i krawędzi na całej długości. To tyle, pad przyklejony. Zostawiam na dobę, bez ruszania, żeby klej dobrze złapał.
Jako że będziemy później montować krótki, akcesoryjny uchwyt tablicy, usuwamy to wielkie i ciężkie ramię z tylnego koła. Inna sprawa, że za moment pozbywamy się całych kół, więc i tak trzeba to po prostu zdjąć. Odkręcam główną śrubę trzymającą ośkę koła. Luzuję śruby napinające łańcuch, tak że całe ramię zsuwa nam się już z osi bez problemu. Pod tą plastikową osłoną mamy podłączenie przewodu oświetlenia tablicy, musimy ją zdjąć i przewodzik rozłączyć. Przyda nam się on do późniejszej przeróbki i nowego oświetlenia tablicy u góry. Rozpinamy i wyciągamy klips trzymający osłonkę. Wykręcamy także małą śrubkę trzymającą osłonę do błotnika. Przesuwamy osłonkę do tyłu, odpinamy kabelek i mamy już cały ogon w rękach. Swoją drogą, prosty sposób, żeby odchudzić swoją maszynkę o prawie 2 kg. Ten model MT-09 to bardzo ładny motorek, zawsze mi się podobały. Niestety w wersji SP nigdy nie podchodził mi ten ich niebiesko-fioletowy kolorek, który w kilku miejscach dodają. Są oczywiście jego zwolennicy, mnie natomiast on razi w oczy i będę się go pozbywać z motocykla. Zrobiłem sobie kilka wizualizacji na komputerze i ta maszyna jest dla mnie dużo bardziej atrakcyjna bez tego koloru. W związku z tym trzeba będzie przemalować te niebieskie kółeczka. Czyli teraz przygotujemy je do oddania na obróbkę chemiczną i dwuwarstwowe malowanie proszkowe. Jako że mam już tylne koło i tak odkręcone, wyciągam ośkę, zrzucam łańcuch z zębatki i wyciągam koło z wahacza. Luzuję śrubę ściskającą ośkę przedniego koła w ladze i wykręcam samą ośkę. Odkręcam i wysuwam czujniczek ABS-u, żeby go nie ułamać przy wyciąganiu koła. Odkręcam i odsuwam zaciski hamulcowe po obu stronach. Wyciągam kółeczko z pomiędzy lag. Odkładamy sobie gdzieś na boczek dystanse przedniego i tylnego koła, żeby ich nie pogubić. Śruby tarcz luzuję najpierw kluczem ręcznym. Następnie, żeby przyspieszyć, używam już klucza akumulatorowego. Po drugiej stronie robimy dokładnie to samo. Odkręcamy także małą tarczę od ABS-u. Z tylnego koła musimy natomiast zdjąć zębatkę i jedną tarczę hamulcową. Wyjmujemy zabierak i gumy zabieraka. Odkręcamy tarczę hamulcową i pierścień ABS-u. No i teraz chciał nie chciał, musimy do malowania powyciągać uszczelniacze, łożyska i wewnętrzne dystanse. Łożyska możemy zasadniczo usunąć na dwa sposoby. Pierwszy z nich to po prostu wybicie młotkiem, a drugi to je wysunąć za pomocą ściągacza do łożysk wewnętrznych. Zdecydowana większość poradników internetowych i na YouTubie mówi tylko i wyłącznie o waleniu młotkiem, pewnie dlatego, że jest to najprostszy sposób, aczkolwiek być może niekoniecznie najlepszy. Zrobimy i tak i sami sobie zdecydujecie, który sposób Wam lepiej odpowiada. Jako że podczas samej roboty nie widać za dokładnie, co tak naprawdę robię, spróbuję Wam to w paru słowach wyjaśnić. Powiedzmy sobie, że ten basgrow to jest nasz otwór przez koło. Z kolei te dwa niebieskie basgrowy to będą nasze łożyska. Otwór przez felgę z łożyskiem po przeciwległej stronie wygląda w rzeczywistości tak. W środku mamy jeszcze taką tulejkę, rurkę, tak naprawdę dystans wspierający wewnętrzne części łożysk. Wybijanie polega na tym, że przekładamy coś odpowiednio długiego przez nasz otwór, przepychając wewnętrzną rurkę na jedną stronę, tak że odsłania nam częściowo krawędź dolnego łożyska. W tą krawędź pukamy 2-3 razy i przenosimy się na krawędź przeciwległą, by łożysko nie złapało nam nadmiernego skosu i nie zaklinowało się na dobre w otworze koła. Bijemy z czuciem obie strony równomiernie, aż łożysko wyjdzie z otworu. Sposób rzeczywiście dość prosty, aczkolwiek jakby nie było, walimy młotkiem trochę na ośle po dość delikatnych płaszczyznach. Do tego samego zadania możemy też użyć ściągacza do łożysk wewnętrznych. Jest z tym trochę więcej zabawy, zwłaszcza z jego ustawieniem, ale łożysko wyciągamy za to gładko z otworu, a nie wybijamy je waląc młotkiem. Umówmy się, że to zakreskowane na zielono to jest właśnie nasze łożysko. Przekładamy wewnętrzne ramiona, czyli chwytaki ściągacza przez otwór w łożysku i łapiemy nimi wewnętrzną dolną krawędź łożyska. Skręcając ściągacz rozpieramy ramiona, blokując je na krawędziach łożyska, po czym wykręcając trzpień, na którym są te ramiona, wyciągamy jednocześnie całe łożysko na zewnątrz. Czasem jest tak, że ta wewnętrzna rurka jest mocno na styk z łożyskami i nie mamy fizycznie miejsca, żeby podejść ramionami ściągacza. Musimy sobie to miejsce zrobić, na przykład pukając delikatnie 2-3 razy, jak w pierwszym sposobie. Nagadałem się jak wściekły, to może wróćmy teraz do roboty. Podkładam ściereczkę, żeby nie zapierać śrubokręta bezpośrednio o krawędź felgi i wypycham uszczelniacz łożyska. To samo robię po obu stronach w drugim kole. Wybijam pierwsze łożysko.
Właśnie wypadło. Następne łożyska usuwam ściągaczem. W otworach felg mamy już pusto, pozostaje nam zdjąć opony, usunąć wentyle i odkleić niepotrzebne naklejki. Do zdjęcia opon używam Rabakondy. Tych z Was, którzy nie wiedzą co to jest, a chcieliby to wiedzieć, odsyłam do odcinka LPG numer 12, gdzie znajdziecie szczegółową prezentację, omówienie oraz test tej montażownicy. W temacie kół w tym odcinku to wszystko. Teraz startują na malowanie. W następnej części założymy nowe łożyska, nowe opony, nową zębatkę i wrzucimy koła z powrotem na motocykl. Poprzedni właściciel miał założone niebieskie Chinki o kwadratowym profilu. Miałem coś podobnego w Perle i nie lubię takich klamek. Wiecie pewnie o jaki typ chodzi, niemal wszyscy zakładają podobne. Hamulec jeszcze ujdzie, ale podobsługiwanie sprzęgła jednym palcem było to dla mnie zawsze niewygodne. Szukałem klamek o smukłym i wąskim profilu. Nie wiem czemu, ale niestety wszystkie fajne kosztują dosłownie majątek. Miałem już rezygnować z pomysłu, a tu jednego dnia udało mi się ustrzelić takie cudne leżaczki magazynowe z wyprzedaży po likwidacji salonu. Zmiana klamek w tych jamaszkach jest bardzo prosta. Wystarczy wykręcić trzpień trzymający klamkę i wsadzić nową na swoje miejsce. Później ewentualnie podregulować sobie odległość jaka nam pasuje, tak żeby sprzęgło nie łapało nam za nisko ani za wysoko. Ja przy okazji dokładnie wyczyściłem jej gniazda, nasmarowałem wewnętrzne rolki i psiknąłem delikatnie sprężynki. Klameczki są bardzo wygodne pod palcami, cienkie i smukłe, idealne do całodniowego strzelania ze sprzęgła. Teraz temat równie łatwy jak poprzedni. Wymiana manetek, czyli gripów. Zakładam po prostu świeżutkie OM-owskie, nie żadne bajeranckie, nie są drogie i mi w miarę zawsze pasowały, także nie szukam udziwnień. Wykręcam końcówkę kierownicy. Rozkręcam i otwieram obudowę roll gazu. Odczepiam obie linki. Usuwam starą manetkę. Daję odrobinę smaru pod zaczepy linek gazu. Zakładam nową manetkę na kierownicę. Zaczepiam obie linki i składam obudowę roll gazu. Można to skręcić tylko w jednej pozycji, ponieważ w kierownicy nawiercony jest specjalny otworek. Po skręceniu sprawdzam, czy roll gas na pewno pracuje prawidłowo. Stary grip idzie na śmietnik, także ja go po prostu rozcinam. Dokładnie czyszczę stary klej po fabrycznym gripie. Nowego wklejam starym sposobem z lakierem do włosów. I to zasadniczo wszystko, nowe manetki gotowe. Ciochrane mocowania podnóżków wymieniamy sobie na fabrycznie nowe, OM-owskie, które udało mi się dorwać w okazyjnej cenie. Te sobie odświeżymy i zregenerujemy i będą jako zapasowe lub pójdą na ogłoszenia. W tych motocyklach wymiana setów wiąże się z wyjęciem ośki trzymającej wahacz w ramie. Także warto zwrócić uwagę na prawidłowe przygotowanie się do tej akcji. Ja podstawiam dodatkowy podnośniczek, którym przytrzymam sobie całość w miejscu. To zdecydowanie ułatwi wyjęcie i szczególnie później ponowne przełożenie ośki w pojedynkę. Odkręcamy nakrętkę trzymającą oś wahacza. Tutaj trzeba schlepkiem, skręcane są na 110 N. Teraz śruba dolna, tu już trochę lżej, jest 55 N, ale z Loctitem.
Teraz dwie śrubki przy pompie hamulca. Tak naprawdę to poluzujcie je najpierw, zanim odkręcicie nakrętkę osi. Będzie łatwiej. Ja miałem i tak przerypane, bo okazało się, że ktoś przede mną ukręcił gniazdo jednej z tych śrub. Użył do jej wykręcenia i wkręcenia o jeden rozmiar za małego bita. Oszczędzę wam już oglądania walki z tą śrubą. Sporo czasu w plecy, ale finalnie udało się ją w końcu wykręcić udarowcem. Odczepiam sprężynkę hamulca nożnego. Wykręcam śrubę osi obrotu dźwigni hamulca. I wykręcam ostatnią śrubkę trzymającą pompę do seta. Czyszczę i przykręcam na klej uchwyt sprężyny do nowego seta. Czyszczę zasyfiałą sprężynkę. Przykręcam z klejem pompę do nowego seta. Zapinam sprężynkę od pompy do dźwigni. Zakładam podkładki i przekładam śrubę. Smaruję delikatnie powierzchnię styku. I skręcam do kupy oś obrotu dźwigni hamulca. Same podnóżki są jak najbardziej ok, także robimy szybki przeszczep do nowego seta. Prostujemy i wyciągamy zawleczkę, wyciągamy trzpień i uwalniamy podnóżek ze sprężynką. Wyczyściłem jak wściekły, teraz smaruję, żeby gładziutko pracowało. Zakładam podnóżek na nowego seta. Przekładam i rozginam zawleczkę. Dobieram nowe śruby z płaskimi łbami, trzymające pompę przy secie. Wkręcam je na 23 N. Unoszę dosłownie odrobinkę silnik do góry, tak bym miał wszystkie otwory osi w jednej linii. Wypycham ośkę zastępczym prętem. Jeśli postaraliśmy się i otwory mamy liniowo, będzie to szło bardzo lekko. Ośka wyjęta i w razie czego zastąpiona prętem. Odkręcamy dźwignię zmiany biegów i dolną śrubę trzymającą set. Wykręcamy śrubę trzymającą podnóżek i dźwignię zmiany biegów przy mocowaniu. Śruba seta na 55 N i klej. Na razie dokręcam ją tylko na dotyk. Przekładamy z powrotem ośkę wahacza, wypychając tym samym nasz zastępczy pręt. Ustawiamy łeb ośki oraz podkładkę, tak by pasowały nam w gniazdo. Dźwignię zmiany biegów przykręcam na swoje miejsce z klejem. Daję odrobinkę smaru na miejsce styku setów z tulejami dystansowymi. Po tej stronie tak samo daję klej na tą śrubę 55 N i na razie dokręcam ją tylko na dotyk. Nastawiam klucz na 110 N i dokręcam do końca nakrętkę osi. Teraz dobijam dolne śruby po obu stronach na 55 N. No i mocowania wymienione. Teraz przechodzimy na sety pasażera, których zasadniczo będziemy się pozbywać w całości. Robota jest nieporównywalnie prostsza, praktycznie wystarczy odkręcić po dwie śrubki z każdej strony. Podobnie jak w 7, tutaj również kupiłem zaślepki, żeby nie zostawiać gołych śrub na wierzchu. A, i jeszcze przemalowałem wszystkie śrubki i nakrętkę na kolor czarny. Montażu po drugiej stronie niestety Wam nie pokażę, nagrałem, ale okazało się, że GoPro się zawiesiło podczas pracy i te pliki są uszkodzone. Nie za bardzo można polegać na tych kamerkach. W każdym razie niewiele straciliście, tamta strona jest jeszcze łatwiejsza od tej. Kupiłem troszkę różnych folii do oklejania pojazdów, kilka kolorów 3M z serii 2080, czarny połysk Carbon i czarny połysk Metallic. Kupiłem także dwie Chinki złoto i Carbon. Chinki specjalnie po to, żeby je sobie prywatnie porównać w aplikacji, bo jest ku temu okazja. Chinka jest około 4-5 razy tańsza niż 3M 2080, więc naturalnie jestem ciekawy. W każdym razie w tej chwili okleimy sobie tylne owiewki, tak zwane zadupki, ale nie w całości, tylko ich boczne płaszczyzny. Przetestujemy sobie także przy tej okazji knifeless tape, czyli taśmę do
rozcinania folii bezpośrednio po naklejeniu, bez użycia żadnych nożyków czy skalpela. W teorii pomysł wydaje się świetny, ale taśma ma mimo wszystko wiele mieszanych opinii. Także bardzo chętnie sam sprawdzę, jak to działa w praktyce. Biorę pierwszy plastik, usuwam z niego wszelkie śrubki, podkładki i gumki. Dokładnie czyszczę i odtłuszczam całą powierzchnię, którą będę oklejał. Jako że chcę tylko usunąć trochę srebrnego koloru, patrząc na motocykl z boku, a nie zaczerniać cały element, to przyklejam pasek taśmy tnącej wzdłuż tej linii kształtu owiewki. Po obu stronach zostawiam nadwyżkę taśmy tnącej, żeby było później za co ciągnąć. Bardzo dobrze dociskam taśmę tnącą, podgrzewam i dociskam ponownie. Myślę, że siła jej przylegania może mieć wiele do rzeczy z tym strzępieniem, na które wiele osób narzeka. Podgrzewam delikatnie folię i naklejam przygotowany fragment. Dociskam całość, zawijam krawędzie i narożniki, podgrzewam ponownie i bardzo dobrze dociskam folię na linii taśmy tnącej, która jest pod spodem. Zrywam taśmę z żyłki i przytrzymując początek folii, jadę żyłką wzdłuż linii cięcia, podążając za jej kształtem. Odklejam odcięty kawałek folii. Usuwam resztkę taśmy tnącej spod krawędzi folii. Podgrzewam i dociskam ciętą krawędź. Pozbywam się nadwyżek folii z wewnętrznej strony elementu. Upewniam się, że efekt końcowy mi odpowiada. O takie coś mi właśnie chodziło. Zrywam zewnętrzną folię ochronną. Czyszczę gumki i przekładam je z powrotem przez otwory w oklejanym elemencie. Teraz pozostaje zrobić dokładnie to samo na drugim zadupku. Całkiem fajna sprawa. Rzeczywiście przy cięciu tą taśmą jest wiele momentów, w których coś może pójść bardzo nie tak i trzeba mocno myśleć, co się robi. Linia cięcia wyszła czysta, obyło się bez strzępienia. Jak już jesteśmy w temacie klejenia, to w celach estetycznych oraz by go zabezpieczyć przed zadrapaniami w użytkowaniu, oklejamy sobie wlew paliwa. Ja wybrałem okleinę na folii transferowej, także zadanie dość proste. Wystarczy wyczyścić i nakleić. No to teraz przyklejmy coś na te łyse boczki. MT7 i 9 mają to do siebie, że przy gwałtownych dohamowaniach jedziesz jajkami na bak. Akcesoryjna i inaczej wyprofilowana kanapa znacznie poprawi tą sytuację, ale równie pomocne w takim przypadku są także tankpady, czyli boczne gripy. Przerabiałem już Tech Speki, Easy gripy na dwóch motocyklach, a teraz postanowiłem z kolei kupić i sprawdzić Stomp gripy. Czytałem bardzo dużo dobrych opinii o tej firmie, a nigdy nie miałem okazji wypróbować. Są droższe od pozostałych, więc już niebawem będę wiedział, czy warto w ogóle wydawać więcej na coś takiego i czy są w jakikolwiek sposób lepsze od pozostałych. Przykleja się je dokładnie tak samo jak tankpad centralny, także teraz przez chwilę nie będę przynudzał. Zakładam nowe rolki wahacza pod stojak motocyklowy. Cała operacja to wkręcenie dwóch śrubek na klej, więc tylko króciutko pokażę, bo nie ma o czym opowiadać. Rolki jak rolki, no trzymają się, więc jest ok. Wreszcie przyszedł uchwyt na tablicę, czyli krótki ogonek, który znalazłem na Ali. W
porównaniu z cenami uchwytów markowych to bardzo tani, około 100-110 zł, w tym światełko z 3 LEDami, plus około 60 zł za dystans na wahacz. Dystans jest niezbędny, ponieważ zabierając oryginalny ogon nie mamy jak regulować napięcia łańcucha i jak przykręcić tylnego koła. Możemy go oczywiście sobie sami dociąć i też będzie ok, ale jak za 60 zł mamy nowy ładny z podziałką, to trochę szkoda zachodu. Sam zestaw jest bardzo prosty, lampka z kabelkiem, 2 ramiona uchwytu, które przykręcamy do motocykla i przykręcana do tych ramion poprzeczka na tablicę. Mamy tu jeszcze tylko metalowe podkładki, takie adapterki do oryginalnych kierunków. Wycięte jest wszystko równo, pomalowane, wydaje się, że prawidłowo, no to zobaczmy, czy to się do czegoś nadaje. Plastiki mam już z ogona pozdejmowane, także zaczynamy od demontażu fabrycznego uchwytu na kierunki. Pozbywam się górnej poprzeczki, żeby mieć łatwiejszy dostęp do śrub. Wykręcam 4 śruby trzymające uchwyty kierunków. 2 z tych śrub trzymają również lampę. Odkręcam nakrętki trzymające kierunkowskazy w uchwycie. Żeby wyciągnąć kierunkowskazy z tego uchwytu, musimy je odpiąć od instalacji. Akcesoryjne kierunki Yamaha, założone przez autoryzowany serwis przy salonie, są tylko skręcone palcami, także z demontażem nie ma żadnego problemu. Nawlekamy kieruneczek przez nowy uchwyt, dajemy odpowiednie podkładki, żeby wszystko elegancko usztywnić. Przykręcamy sobie na przestrzał ramiona nowego uchwytu. Przewód od kierunkowskazu puszczamy sobie dokładnie tak samo, jak był fabrycznie. A propos puszczania przewodów, to zabieramy z dołu przewód oświetlenia tablicy, który tam wcześniej zostawiliśmy, odpinamy go ze wszystkich klipsów po drodze i wciągamy go na górę, tak by wylądował gdzieś przy ogonie. Teraz musimy się po prostu do niego podłączyć z naszą nową lampką oświetlającą tablicę. Możemy obciąć wszystkie wtyczki i podłączyć je bezpośrednio przewodami, ale może lepiej będzie wykorzystać wtyczkę z fabrycznego oświetlenia. Obieramy kabelki i zarabiamy wtyczkę. Zanim ją złapiemy na gotową, warto sprawdzić, czy świeci. Teraz najżmudniejsza część tego zadania, ponowne podłączenie przewodów kierunkowskazów, po 4 sztuki na każdy kierunek, także Wam ją daruję. Wszystko działa jak należy, wiązkę puszczamy sobie ładnie z pozostałymi przewodami. Wszystkie czynności powtarzamy teraz dla drugiego kierunkowskazu. Jak już się z tym uwiniemy, zaczynamy wreszcie składać ogon. Bierzemy trochę trytytek i robimy porządek z przewodami. Ustawiamy pozycję kierunków i je dokręcamy. Przy okazji, jak już mam zdjętą poprzeczkę, czyszczę i smaruję zamek kanapy. Zaczynamy zakładać plastiki, zdejmujemy na chwilę poprzeczkę z kierunkami, żeby sobie ułatwić robotę. Przykręcamy kilka delikatnych śrubek i zapinamy zapinki. Zadupek składam z ogonem, skręcam go śrubką i spinam 2 blaszkami. Po każdej stronie mamy 3 spinki, śrubę na dole i 3 śrubki u góry. Na koniec zostaje nam już tylko złapanie poprzeczki z kierunkami i schowanie kabelków. Jak na tą cenę chyba nie ma się do czego przyczepić. Wykonane estetycznie, pasuje idealnie w fabryczne otwory, zajmuje mało miejsca i nie rzuca się w oczy. Montaż czasochłonny, ale prosty. Teoretycznie nie powinno się z tym nic dziać, ale to już sobie sprawdzimy, jak tylko perła ruszy w świat. Do tego typu motocykli, gdzie przy każdym mocniejszym odkręceniu gazu przód robi się leciutki i mocno nerwowy, albo gdy często zdarza nam się jeszcze odkładać gumę na nie do końca wyprostowanym kole, na pewno przydaje się amortyzator skrętu. Nie jest to rzecz niezbędna i potrzebna każdemu, także nie ma też co zaraz popadać w paranoję, że każdy motocykl musi to mieć. Tryplak na przykład nie posiada i ma się świetnie. Ale jeśli sami podczas naszej jazdy czujemy, że przód w wielu momentach przydałoby się uspokoić, to warto nad takim rozwiązaniem pomyśleć, zanim doigramy się porządnego tankslapera. Tutaj był już założony Chińczyk, ale po sprawdzeniu postanowiłem wymienić sam amortyzator na nieco mocniejszy, o szerszym zakresie pracy, a jako mocowanie wykorzystać to aktualne, tylko je przemalować, żeby nie raziło tak w oczy. Różnica siły tłumienia na maksymalnym ustawieniu między tymi 2 amortyzatorami jest bardzo duża. Z Chińczykami może to być troszkę loteria, ale na pewno też szybko gubią swoje parametry. Plus jest taki, że w porównaniu ze sprzętem markowym kosztują grosze, także nawet coroczna wymiana na nowy nie powinna być zasadniczo dla nikogo wielkim obciążeniem finansowym. Przed montażem szykuję sobie wszystkie elementy, matowię delikatnie wieżyczkę oraz obejmę. Maluję ją kilkuwarstwowo na czarno.
po czym daję 2 warstwy przezroczystej satyny. Odwieszam je do wyschnięcia i jak już trochę podeschną, to biorę się za montaż. Tutaj możecie sobie rzucić okiem na schemat instalacji. Ważna rzecz to nie zapomnieć o o-ringach podłożyska oraz nie żałować kleju do wszystkich małych śrubek tego mocowania. Widziałem na filmikach wiele przypadków, że ludzie to poskręcali byle jak i bardzo szybko cała instalacja łapała duże luzy. Także spróbujemy to zrobić porządnie i zobaczymy, czy to zapobiegnie tym problemom. Dajemy 2 dystanse i nowe, dłuższe śruby obejm kierownicy. Według książki te śruby machamy na 22 N. Wstawiamy wieżyczkę mocowania na swoje miejsce. Na śrubę mocowania nakładamy klej. Wkręcam pierwszą śrubę, ale na razie tylko na dotyk. Dokręcam dużą śrubę z boku, która łapie nam wieżyczkę w okolicach główki ramy. Teraz dokręcam już na gotowo poprzednią śrubkę. Do gniazda śruby pod obejmę daję trochę czerwonego Loctite'a i to samo daję również na samą śrubę. Nie zapominam dać o-ringa pod łożysko i dokręcam obejmę do wieżyczki. Przekładam amortyzator przez obejmę. Śrubę idącą przez łożysko traktuję klejem i to samo robię z jej gniazdem. Dokręcam śrubę trzymającą tłoczysko amortyzatora do mocowania. Teraz już tylko sprawdzam i dopasowuję położenie amortyzatora tak, by pracował w prawidłowym zakresie i by przy maksymalnym skręceniu kierownicy w lewo lub w prawo o nic mi nie zawadzał. Jeśli jest ok, to wkręcam z klejem ostatnią śrubkę, czyli tą od obejmy trzymającej amortyzator. Jeśli będziecie chcieli, za jakiś czas mogę Wam dać znać, jak to się sprawuje. Te niebieskie paski na baku nie kują w oczy aż tak jak felgi, ale mam jeszcze trochę folii, więc zobaczymy sobie, jak by wyglądały w innych kolorach. Ewentualnie można wykleić też czarny metalik, tak by niemal całkowicie zniknęły z widoku. Zobaczcie sobie kilka wersji i dajcie znać w komentarzach, co Wam się najlepiej podoba. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Hey, mambo. Usuwamy niebieską naklejkę, tak by został po niej tylko cień i powyżej, zgodnie z tradycją, naklejamy czaszkę czarnej perły. Kości nigdy nie dajemy i teraz też damy sobie z nimi spokój. Na tym kończymy pierwszą część, bo już zleciało ponad pół godziny. Powoli przychodzą mi kolejne graty, także w momencie, kiedy Wy to oglądacie, ja już nagrywam kolejne czynności. Do zrobienia na teraz zostało mi jeszcze m.in. pełny układ wydechowy, który dodatkowo sprawdzimy sobie w różnych konfiguracjach i przetestujemy sonometrem. Montaż łożysk, nowe opony i założenie kół z powrotem na perłę. Wymiana całego napędu, czyli nowy łańcuch i zębatki. Wymiana filtra powietrza i mała modyfikacja airboxa. Wymiana oleju oraz filtra oleju. Wymiana płynu hamulcowego. Ustawienie zawieszenia, nowe lusterka, nowa kanapa, stary klakson i jeszcze trochę różnych, drobniejszych akcesoriów. Z tym wszystkim muszę się uwinąć migusiem, zanim się pogoda nie zrobi. Jak zawsze dzięki za oglądanie i do zobaczyska w następnym. Co to jest takie czarne i szybkie? Luczyn dosiada i zamyka szybkę. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, manetka w rękę. Prawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski Ghost Rider stary, to nie ściema.